Pierwszy raz widzę tą rzeźbę w jej skali, takiej jak ma być. Jesteś pod wrażeniem? Tak. Dostałem zaproszenie, aby zreinterpretować jedną z głów wawelskich. Szukałem w sobie odpowiedniej, bo każda różni się, każda jest inna. Są przedstawienia męskie, są przedstawienia żeńskie. Jakby przyczynkiem do powstania tego obiektu jest rzeźba renesansowego artysty. Przy tej oryginalnej głowie wawelskiej widzimy, bo ona jest wykonana z drewna i tam jednak ten warsztat snycerski jest ważny, widzimy to dotknięcie artysty. A tutaj mamy jakby takie przetworzenie, taką formę bardziej futurystyczną, można by było powiedzieć, tak? Czyli wyciągamy ten obiekt z renesansu i przenosimy go w czasie. No nie znamy z imienia i nazwiska tych modeli, ale w czerwcu. tak, ale czujemy, że to jest konkretna osoba. Dla każdego artysty ważnym momentem w jego całym dorobku jest moment, kiedy on znajduje dla siebie swoisty język, kiedy znajduje coś, co jest charakterystyczne właśnie dla niego. W przypadku rzeźb Pawła Orłowskiego jest to forma, mówiąc krótko, jest to forma trójkąta, jakiś sposób geometryzacji, jakiś sposób uproszczania do momentu, kiedy to nasza wyobraźnia musi rozwikłać, powiedziałabym, taką trochę zagadkę. Cały ten projekt Pawła jest w charakterystycznym dla niego stylu. Gdyby sobie wyobrazić, że robimy tylko powiększenie tej głowy i nie wkładamy tam tej charakterystycznego, formalnego języka Pawła, no to nie ma tego dzisiejszego to staje języka. się taka makieta. Wyobraźmy sobie, jak postawić tą 200-kilową bryłę na tym postumencie. Puzek, odnośnik. Dużo jest w tym wszystkim inżynierii, dużo fizyki, nie tylko sama wrażliwość. Dobra, to już jest moment na fanfary. Cięcie laserowe, no jak przygotowuję te szablony w programach komputerowych. A jednak robisz model z papieru. Tak. To jest nieprawdopodobne dla mnie, że z jednej strony mamy super nowoczesne technologie, sztuczną inteligencję, lasery wizualizację, i tak dalej, komputery. czyli digitalizacja ok, ale jednak on jako twórca potrzebuje tej fizyczności, której my też potrzebujemy jako odbiorcy. Ta forma nieregularnych trójkątów jest właściwa dla wielu prac, no niemniej jednak mam takie poczucie, że te boty są pewnym takim odrębnym projektem.
czym jest bot w ogóle, tak? Czyli najprostszym botem jest nawigacja samochodowa, tak? Czyli to jest program komputerowy, który naśladuje człowieka. To był 2014-2012 rok, czyli to już 10 lat temu, co najmniej więcej niż 10 lat temu. I wtedy ta idea bota, programu komputerowego była zupełnie nieznana. Teraz oczywiście wszyscy wiemy, że nas otaczają boty, wiemy czym są te boty, że to są te programy, które naśladują ludzi. Teraz się gdzieś dowiadujemy, że większość ruchu w internecie jest kreowanego przez boty, tak? Czyli nawet nie ludzie, tylko po prostu same programy, maszyny sobie kreują ruch, odpowiadają na pytania, zadają te pytania. A czy jest rzeźba, która rozpoczęła cały ten cykl? Jest to pomarańczowy bot. Czy to był początek? I ten Orange, tak? Orange Bot. Tak. I on był głównym bohaterem wystawy w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, pierwszej wystawy związanej z botami. No i to był na pewno jakby najtrudniejszy bot, tak? I on był pierwszy, on był prekursorem tego całego cyklu i też jakby pierwszą rzeźbą wielkoformatową, zgeometryzowaną. Z jednej strony ta bryła, czyli monumentalna gdzieś rzeźba, ona może spowodować, że ty się trochę obawiasz tej potężnej, masywnej postaci, a z drugiej strony możesz się też poczuć jak dziecko, czyli ta postać cię gdzieś może chronić, opiekować się. I taka jest właśnie technologia. Ja to zawsze mówię, niech ta rzeźba wchodzi w przestrzeń, niech ona blokuje przejścia, ścieżki, niech konfrontuje i niech sprawia, żeby ludzie o tym mówili, a dlaczego to tutaj jest, kto to postawił. Łatwo się zamknąć gdzieś w galerii, w muzeum, w przestrzeni przeznaczonej dla sztuki, a pokazać coś Konfrontacyjne. tak. Skonfrontować się z przypadkowym widzem. Ja to uwielbiam. Ktoś powiedział, że bo to nie jest takie ładne. Nie mógł artysta takiej ładnej jakiejś wziąć pani, tylko wziął taką nieładną tą buzię. Bardzo ciekawe jest w zetknięciu z Tauerbachem. On nie starał się robić ładnych rzeźb, czyli już wtedy artyści nie starali się schlebiać. Czyli tylko estetyzować te... Tak.